wielu ludzi nie byłaby w stanie zamieszkać w takim spokojnym i naturalnym środowisku, z tego względu, że bycie w ciszy to jest taka możliwość usłyszenia swojego wewnętrznego głosu, swoich takich różnych słabości, emocji, bólu, jakiegoś cierpienia, jakichś traum różnych, i bycie w ciszy zawsze to uwydatnia. Kiedy jesteśmy bliżej natury, na przykład takiego miejsca, w którym nie ma rozpraszaczy ani bodźców, o wiele prościej jest to usłyszeć. Ale oczywiście jest to też jednocześnie bardzo bolesne, dlatego bycie w pojedynkę i w samotności dla wielu po prostu jest jeszcze trudne. Oglądałam ostatnio przepiękny film produkcji niemieckiej o dziewczynce, która była bardzo straumatyzowana, porzucana i oddawana do domu dziecka, porzucona przez rodziców, przez matkę. Matka nie była w stanie się nią zająć i to dziecko było w tak silnych emocjach ze względu na to, że potrzebowało tej miłości, której nie mogła ta dziewczynka tej miłości dostać. I szukano dla niej różnych specjalistów w postaci placówek, różnych szkół. Zmieniano jej ciągle domy dziecka, bo nie chciano jej tam ze względu na to, że była agresywna, bardzo temperamentna, wybuchowa, i tutaj nie radzili sobie z nią. No i pewien mężczyzna właśnie w tym filmie, jeden z jej opiekunów, zabrał ją do natury, do przyrody. I to było dla niej najlepsze lekarstwo. Ona powróciła do siebie w tej ciszy. Tam zajmując się w tym lesie, w którym mieszkali, różnymi rzeczami. Palili ognisko, uczyli się o drzewach, poszukiwali tam różnych zwierząt. Ona wyciszyła swój stan emocjonalny, a także powróciła do siebie i to było dla niej najlepsze lekarstwo. Oczywiście powrót do miasta ponownie jakby przywrócił jakby to wszystko, co się w niej działo, ale gdyby została tam na dłużej, to byłaby nawet możliwa takie całkowite wyleczenie. No właśnie, więc natura to jest ten taki bodziec do zmiany nas i oczywiście poprzez przepuszczenie różnych stanów emocjonalnych mamy możliwość uzdrowić się nawet. I wielu też tego nie dostrzega, dlatego że kiedy ktoś mieszka w mieście i jedzie na wieś na chwilę, to zwykle i tak otacza się jakimiś ludźmi, rodziną, albo w ogóle nie wiem, jakimiś nawet używkami, dlatego że tu jest za cicho w takich miejscach i trzeba się napić alkoholu albo nawet jeszcze jakieś inne rzeczy, ale też otaczamy się często ludźmi, bo nie chcemy być sami. I wielu mówi, no byłem na wsi. Tak, oczywiście, fajnie, bo mogliśmy poleżeć, mogliśmy sobie pogrzeć się na słonku, pobyć z tą naturą, to też jest świetne i w ogóle to jest bardzo też mimo wszystko dobry krok, ale tak do pełni takiego połączenia ze sobą, pobycie samodzielnie, w pojedynkę, w ciszy, całkowicie zmienia naszą energię, wycisza, przywraca nam taką radość też życia. No właśnie, miasto jest tym bodźcem, który napędza, który cały czas jakby wprowadza w ten ruch do działania, do robienia czegoś, patrzymy na innych ludzi, podążamy za trendami, za modą, żyjemy w takim szybkim dostarczaniu nam jedzenia, przygotowanego też bardzo szybko, bez miłości, bez takiej pasji często, bo to szybko wszystko się dzieje i tam nie ma tej takiej w pełni miłości. Hałas, a także zapach spalin, czy w ogóle miasta nie pozwala nam połączyć się ze sobą tak w pełni. I dla osób wrażliwych jest to wręcz
bolesne i często wiele wrażliwych osób popada w stan depresyjny właśnie. Wielu młodych ludzi z różnych, jeszcze jak nie ma miłości w domu, wiele młodych ludzi właśnie szuka tej miłości na ulicy, między rówieśnikami, a także właśnie w używkach różnych, dlatego że no po prostu tam nie ma co robić między tymi murami i taki młody człowiek po prostu szuka cały czas gdzieś siebie. No właśnie, wielu też z nas jest skrzywdzonych gdzieś poprzez ten brak miłości. Skrzywdzonych, nieskrzywdzonych. Przyszliśmy po prostu na ten świat z jakąś misją każdy. I każde zranienie oczywiście też niesie za sobą pewną siłę i jest konsekwencją bólu, ale jednocześnie jest to bolesne, ale jednocześnie wychodzenie z tego i wyjście z tego pokaże, jak wielką siłą to jest. I może jest to na początku niezrozumiałe, ale mówię to do osób, które są po różnych przejściach, po różnych trudnych doświadczeniach, gdzie ten brak miłości wewnątrz, a myślę, że 99% polskiego społeczeństwa jest w tym braku miłości, zmieniło całkowicie nas do takiego stopnia, że właśnie częściej chcemy bywać w tych szumnych miejscach, gdzie jest głośno, dlatego że to nas jakby jeszcze bardziej oddala nas od tego czucia, a to właśnie trzeba przyjąć to czucie. Właśnie trzeba przyjąć ten ból, a nie od niego uciekać, jeśli chcemy go uzdrowić. I to jest ten cały klucz do zdrowia psychicznego. Przyjęcie tego, co boli, a możesz to usłyszeć tylko w ciszy, w szybkiej pracy, w zmianie pracy, w podróżach nawet. My się często od tego oddalamy, ale jednocześnie jeśli dobrze poprowadzimy siebie, nawet w takiej podróży jest możliwość uzdrowienia, bo tam się zaczyna proces oddalania od starego środowiska. Często trzeba liczyć na siebie, więc może jeśli chodzi o podróże, wszystko zależy od tego, w jaki sposób podróżujemy. I to też może być forma terapii i to takiej bardzo zdrowej zresztą. Dlatego jeśli chcecie powrócić do takiego spokoju wewnętrznego, to życie w naturze jest naprawdę takim najlepszym sposobem. Bycie w pojedynkę raz na jakiś czas, oddanie się temu, co wokół, odgłosom przyrody, słońca, trawy, właśnie uziemianie się, czyli na trawce kładziemy gołe stopy, aby można było po prostu poczuć tą ziemię, rozmawiać z nią można, to też jest przecież piękna forma, bo my możemy wtedy wyrzucać swoje emocje, swoje stany, swoje jakieś lęki. Rozmawianie z naturą jest również sposobem na takie naturalne leczenie. Bycie blisko właśnie z różnymi zwierzętami to też bardzo pomaga. Dlatego jeśli macie możliwość i chcielibyście głębiej połączyć się ze sobą, usłyszeć swoje głosy, przyjąć je, to właśnie oddanie się naturze jest tym sposobem. Jeśli wciąż nie macie takiej możliwości, a chcielibyście głębiej ze sobą popracować, uwolnić miejsca bolesne, właśnie tą energię, która gdzieś tam zastała i nie ma tego przepływu energii, nie ma czujecie, że są jakieś blokady przed różnymi zmianami w waszym życiu, to zapraszam serdecznie na takie indywidualne sesje online ze mną. Chętnie Ciebie poprowadzę w tym takim procesie przywracania jakby tego czucia i takiego powrotu w pełni do siebie. Zatem kontakt do mnie znajdziecie pod filmem. Życzę Wam cudownego dnia i korzystajcie ze słońca. Karmcie swoje ciało słoneczkiem, bo w nim jest moc też uzdrawiania. Trzymajcie się. Hej!